Siemanko, powiem tak, jeśli jesteś entuzjastą marki BMW, a jednocześnie tradycjonalistą, to lepiej sobie usiądź. Bo w dzisiejszym filmie najnowsze BMW 5 G60. No, między G30 a G60 to nie jest ewolucja, a raczej rewolucja. Pamiętacie czasy Chrisa Bangle, kiedy to E60 czy też E65 weszły na rynek? Jaka to była kontrowersja? Jakby to wam powiedzieć? Dział projektowy marki BMW ma po prostu czasami tak jakby ktoś sobie szedł po Lidlu, robił zakupy i nagle trzasnął takie ostre salto do tyłu. No to projektanci BMW właśnie czasami tak mają. Totalny wystrzał, totalna odskocznia, nawet nie wiem jak to opisać w przypadku nowej 7 czy też w przypadku nowej 5, ale z drugiej strony, no jeszcze powracając do tej E60, pamiętacie, kiedyś to była kontrowersja, tak jak wspomniałem. Aktualnie w roku 2024 widziałem nawet komentarze i opinie, że E60 to ostatnia prawdziwa piątka. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy na próbę autostradową. G60 podoba się, czy nie podoba? Czy jeszcze czekamy 20 lat i wtedy powiecie, że to w sumie ta ostatnia BMW 5. A jestem pewien, że właśnie tak będzie. Tak było też ze 65. W ogóle ta piątka jest już większa niż 7 E65, o kilka centymetrów dłuższa. Gdy spojrzymy z perspektywy G30, poprzedniczki, no to G30 po prostu była taka w zasadzie jak F10, czy też trochę jak E39, po prostu klasyczna linia, wszystko było stonowane, takie dość, ja wiem, czy grzeczne? Też miała takiego zadziora jakby, zadzior plus elegancja. No w tym przypadku to będzie taki zadzior, trochę elegancja, ale też sztuka cyfrowa, współczesna. Design? Chyba coś w ten deseń. G60 znacznie urosła względem G30. 5 metrów i 6 cm długości. To już naprawdę zahaczanie już o segment F, a przecież jest to segment E. Piąteczka też troszeczkę przytyła. Tutaj mamy podstawową benzynkę pod maską z napędem na tył. No, 1800 kg. Trochę to jest. Proporcje też są tutaj zupełnie inne. Wszystko jest tutaj inaczej. Na przykład zobaczcie, jaka ta maska jest długa. Jaki ten samochód jest taki bardziej... Wiele ma tutaj takich ostrych kątów. O, piesek, proszę, przyszedł się przywitać. Dzień dobry. Sam nie wiem, czy przód, czy tył są tutaj bardziej charakterystyczne. Widać ewidentnie, że jest to BMW. No, grill jest dość spory, aczkolwiek nie jest to bubr. Jest on podświetlany. I jest to dodatkowy element wyposażenia w tym samochodzie. O, teraz tak powiecie, że podświetlony grill, ale wiocha. A za 15 lat sami będziecie szukać właśnie takich egzemplarzy z podświetlanym grillem. Albo sobie właśnie w E60 albo w G30 podświetlać grille. O, w moich przyszłych testach powinienem brać latarkę i właśnie za grill wsadzać i test podświetlanego grilla chętnie bym robił. W ogóle grill tutaj można powiedzieć jest aktywny. Teraz jest on aktualnie płaski. Tutaj mamy radary, ale tutaj i tutaj są klapy, które się otwierają. Pełno jest tutaj zabiegów stylistycznych oraz takich, które poprawiają aerodynamikę. Zobaczcie, przykładowo tutaj jest wlot. To jest w ogóle taki element osobny jakby, lewitujący. Tutaj jest prześwit, nie ma fejku. Prawdziwy wlot, ale teraz klapy są zasunięte. No auto po prostu je sobie otwiera i zamyka w zależności od swoich potrzeb. Na masce nawet tutaj też mamy podkreślenie tego całego grilla. Taki know-how. Reflektory tutaj mamy bazowe, LEDowe. Tak one wyglądają z bliska. Powiem wam, jest to mega designerski samochód. W zasadzie to, jak tak pierwszy raz mamy do czynienia z nową piątką, to wydawałoby się nam, jakby tutaj troszeczkę maczali palce Francuzi. Jakby siedli razem z Bawarczykami, zjedli kiełbasę. Kiełbasę się je w Bawarii, piwko się pije w Bawarii. I finalnie wszyscy by tutaj na desce kreślarskiej, w cudzysłowie oczywiście, zaszaleli. Auto ciągle się otwiera i zamyka, w zależności czy jestem blisko, czy daleko. Charakterystyczne takie pociągłe, dość wąskie lampy, opadająca klapa, tak jakby już prawie miał być to liftback, ale nie jest, jest to sedan. Jest to, myślę, nawiązanie do starych akurat BMW, do E32. E32 miała coś takiego, ale też stara szóstka, dajmy na to. No tutaj ten element, no to jest całkowite zerwanie z tradycją. Tutaj niby jest podobnie jak we wcześniejszych BMW-ach,
ale nie, linia okien jest zupełnie inna, chyba nawet bardziej pionowa jest przednia szyba. Jeśli chodzi w ogóle o współczynnik oporu powietrza, to wynosi on tutaj 0,23 CX, mniej więcej tak jak Tesla Model 3, także jest to bardzo dobry wynik. Ale sprawdziłem i G30, jak się okazuje, miała lepszy współczynnik oporu powietrza 0,22 CX. Wiecie, tutaj jest nowa płyta podłogowa, zupełnie nowy samochód. Ta płyta podłogowa w ogóle jest przystosowana pod to, by taka piąteczka występowała jako benzynka, dieselek z napędem na tył, z X-Drive'em. Może być to też hybryda typu plug-in. Tu akurat mamy miękką hybrydę, ale o silniku to za chwilkę. O, albo BMW i5, przecież to jest pełen elektryk. Jeśli chodzi o tył, no to nie mamy już tutaj wystających końcówek układu wydechowego. W G30 takowe były. Tutaj mamy schowane, za to są dwie takie owiewki aerodynamiczne, taki dyfuzor jakby. Te elementy po bokach akurat tutaj zostały przez właściciela oklejone na srebrno. I żeby była spójność, bo teraz to wszyscy ogólnie Shadowline wsadzają, żeby wszystko było czarne. Grill był tutaj srebrny, fabrycznie i te elementy tutaj zostały też oklejone folią na srebrno. Także wszystko to do siebie, myślę, elegancko pasuje. Akurat G30 Luxury Line też miała te boczne elementy srebrne, ale to nie jest żaden Luxury Line. No, piątka bez M-pakietu wygląda znacznie mniej korzystnie. Tutaj mamy M-pakiecik, zaraz przejdę w ogóle do konfiguracji i w standardzie tutaj były czarne ramki wokół okien. Właściciel jednak sobie tutaj je skonfigurował. Kurczę, nie srebrne, to jest szczotkowane, takie aluminium, takie matowe, taka satynka. BMW 5 w M-pakiecie w Carbon Schwarz. Tak właśnie wygląda. O, tak szybciutko wspomnę o specyfikacji. Jeśli chodzi o konfig, no to tutaj mamy egzemplarz skonfigurowany mniej więcej na 320 kilka tysięcy złotych i w dzisiejszych czasach, jak na tak wyglądającą BMW 5 jest to spoko cena. No, ostatnio był na przykład, nie wiem, Skoda Kodiaq? Tak, Skoda Kodiaq była na kanale u mnie. 286 tysięcy złotych konfiguracja. No tutaj mamy za 320 BME pionę nową. Z zewnątrz co tutaj jeszcze zostało dodane? Przyciemniane szyby, no i te olbrzymie felgi. Są chyba topowe. Kosztowały jakoś ta opcja 12 tysięcy złotych. 12 700 właściwie, no nie wiem, takie ostre jakby ostre kwiatki. Pochodzą one z palety BMW Individual albo takie cyberpunki. Rozmiar opon 245×35 z przodu i 275×30 z tyłu. W ogóle to satynowe aluminium wokół okien też jest to element BMW Individual. Dołożony został spoiler, likwidacja emblematu. Jest tutaj też pakiet dodatkowy, w którym, kurczę, aż posmutniałem jak sobie o tym przypomniałem, ale czy to Mercedes, czy to taka BMA, w standardzie nie ma tutaj Keyless Go, no to trzeba było wziąć pakiet chyba za 8600, by był keyless i wtedy jest jeszcze otwierana klapa elektrycznie i zamykana. I system Travel and Comfort, no to wiele jest takich, jakiś asystent, na przykład pasa ruchu, taka półautonomiczna jazda w zasadzie, tempomat aktywny i tak dalej. Bagażnik 520 litrów. Wygląda na dość obszerny. Tu ma takie zagłębienie. Troszkę tutaj jest nieregularnych jakby kształtów. Fajnie, że te ramiona nie wchodzą nam w przestrzeń bagażową. Po bokach mamy schoweczki. Tutaj jeszcze takie uchwyty. Naklejki M-Performance. Akurat one zostały tutaj dołożone. Ale kurczę, mamy M-pakiecik. Mamy. Otwieramy drzwi. Klamki też takie dość charakterystyczne. Trochę aerodynamiczne. Tutaj miękko, tutaj miękko. Też to jest tak, kurczę, ciekawie wszystko narysowane, zupełnie nie jak BMW w zasadzie. Miękko, miękko i tutaj jest przyjemny w dotyku materiał, ale jest to twarde. Wnęka też jest twarda, auto też zostało doposażone o Harman Kardona, to nie jest droga opcja, a warto. Klameczki. No tak jak mówię, jak nie BMW. Środek czarny, standardowe, ekologiczne skóry, nie jest to prawdziwa skóra. W zasadzie taką tapicerkę dostajemy bez dopłaty w M-pakiecie z taką granatową nicią, przyszyciem. Przyjemniejsza jest w dotyku niż w Mercedesach ta Artico jak jest. Tutaj po środku perforacja, też takie przyszycie. Zobaczcie, wcześniej mówiłem, że Francuzi by tutaj mogli pomagać Bawarczykom troszkę w designie takich dziwnych rzeczy. Przecież to jest znaczek Citroena, taki tajny. Teraz mi się jeszcze przypomniało, z pakietem, w którym jest elektryczna klapa oraz keyless, no to też mamy tutaj takie uchwyty na tableta, czy też stoliczek. I jak z miejscem z tyłu, ten fotel wyregulowany jest pode mnie, 198 cm wzrostu i w zasadzie
No ja tutaj się z tyłu mieszczę, aczkolwiek muszę tak tyłek sobie trochę do tyłu podsunąć. O, lekko może dotykam włosami o podsufitkę. Nie no, jak tak się chce oprzeć, no to dotykam jednak o podsufitkę. Ale jak się tak tutaj rozsiądę, myślę, że można podróżować. No w mało której rodzinie wszyscy mają 2 metry wzrostu. Mój wzrost normalny nie jest. Proszę, nawiewy też tak wystrzelone jakby do góry. 2 porty USB-C, podłokietniczek, cyk. Prosty. Raz miałem okazję siedzieć w najnowszej 7, no i tam jest naprawdę szok. Tutaj ogólnie na tle G30 też przeżyjemy szok totalny, ale nie jest to wszystko aż takie jak w BMW 7, że o Jezus Maria, jak tak patrzymy, to musimy, matko święta. W zasadzie jest to trochę zbliżone. Jest to taki dzisiejszy design wnętrz, jeśli chodzi o BMW, ale minimalizm i takie kurcze jakieś artystyczne zapędy. Dźwięk aż tak super basowy nie jest, ale absolutnie nie ma tutaj żadnego rezonowania i tak dalej. Też wam nie pokazałem lusterek. Też jest to, kurczę, kawał takiej ciekawej formy. Ja pierniczę, jak ktoś lubi BMW, jest tradycjonalistą, jak ma już te swoje przyzwyczajenia po prostu do designu BMW, no to... Wchodząc do środka, widzę tutaj takie, mamy naklejki progowe z napisem M-Performance, ale jest to dołożone w standardzie Nissan. Nie było goły próg. Mendoza, proszę bardzo, tak się nazywa ten samochód i tutaj jest jego ksywka. Tutaj jeszcze jak idziemy po słupku B do góry, no to też taki smaczek. Na przykład tutaj jest 5 emblemat. To są właśnie takie designerskie smaczki tutaj. Patrzcie, boczek drzwiowy też to samo. Takie tutaj sznyta, tutaj też sznyta. To jest black piano. Tutaj taki szary element, tutaj aluminiowe wstawki, są one podstawowe w piątkach, tak one wyglądają. Zobaczcie, te kształty, te formy, też to wszystko pod palcem czuć dokładnie. Element podświetlenia ambiente, tutaj są różne podświetlenia, tutaj to jest ambiente, jeszcze tutaj to wszystko idzie przez cały samochód, jest to aktywne podświetlenie i boczek drzwiowy tutaj jest bardzo miękki i tutaj cholera wie, taki prawie że twardy, ale chyba troszkę miękki, nie wiem, chyba twardy, ale po prostu przyjemny w dotyku. Takie oto schowki w drzwiach, w głąb tutaj się wkłada łapy głębokie. Fotele M-performance'owe, bazowe, półelektryczne, tak jest tutaj standardowo. No ogólnie do przodu, do tyłu musimy sobie przesuwać. Tutaj również manualnie. Zagłówek też jest manualny, ale pochylenie, kołyska i tak dalej. Ta charakterystyczna kołyska BMW-wska jest tutaj to wszystko zachowane akurat. Czerwono-niebieska siateczka, perforacja. No co, M-Performancik, to nie jest dokładane oryginalnie, tak? Zagłówek też specyficzny, no nawet jednej rzeczy nie dało się tutaj zrobić tak jakby normalnie i tak prosto, o. Wszystko musi być tutaj inaczej, no mówię wam, i trochę jak we Francuzie jakimś takim. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead, pozycja za kierownicą, oczywiście jest to BM, a do znalezienia jest bez problemu. Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach manualnie. Odpalimy sobie maszynę. Powiem wam, mi się ta konfiguracja podoba, bo z jednej strony ten samochód wygląda naprawdę dobrze, a z drugiej nie ma po prostu jakichś takich pierdół typu drewno za 16 000 złotych, czy tam jakaś nappa za 35. Oczywiście, jeśli komuś to przeszkadza, na przykład, że jest ekologiczna skóra, jeśli ktoś chce naprawdę tak skonfigurować grubo ten samochód, no to przecież wolna droga, no. Tam stoi moje A45S. Też ono właśnie tak na bezpiecznie i tak mądrze zostało skonfigurowane, żeby nie była tutaj jakaś nie wiadomo jaka cena, a też żeby fajne auto było w użytkowaniu i wyposażenie, żeby było wystarczające. Proszę bardzo, tutaj mamy panel dotykowy, tutaj regulacja, w jakim stopniu nawiew ma być otwarty i zamknięty. Tutaj jest nawiew, tutaj jest regulacja nawiewu, proszę bardzo. W ten sposób sterujemy i tak jest po środku, czy też po prawej stronie. Ciekawe rozwiązanie, ja pierwszy raz coś takiego widzę, jest to mechanicznie połączone. Kurczę, na zdjęciach myślałem, że tak jak w Tesli mojej będzie, że po prostu na ekranie regulujemy, albo tak jak w Taycanie, o. Kierownica M-pakietowa, też tutaj ma różne takie, nie wiem, otworki, jakieś przetłoczenia i tak dalej. Też te wszystkie ikonki są jakby pod taką taflą szkła kilka milimetrów. Proszę. Wszystko to jest w zasadzie bardzo proste w obsłudze. Cyk, na przykład tutaj wciskamy dane jazdy, Assistant View, przegląd trasy, mapa.
Oczywiście layout tych liczników zmienia się w zależności od tego, jaki tryb sobie włączymy, ale to za chwilkę. Jeśli chodzi o materiały w środku, no to tu jest miękko, tutaj jest miękko, mięciutko bardzo. O, schoweczek też jest cały taki miękki. Tutaj black piano, ładowarka indukcyjna, uchwyty na kubki. Tutaj znowu black piano. No tutaj możemy doznać szoku. Praktycznie, ja wiem, mało jest tej fizycznych przycisków już. Na przykład nie mamy tego ciągu przycisków, co się tryby wybierało. Tutaj tylko My Modes jest i to jest jakby dotykowe, haptyczne. Na szczęście są tutaj te wypustki, gdzie możemy się po prostu, jak na pamięć będziemy jeździć, no to po prostu już będziemy sobie wyczuwać, co chcemy wcisnąć. Lewarek skrzyni biegów. Oczywiście jest tutaj skrzynia automatyczna. Działa to w ten sposób. Proszę bardzo. Standardowo mamy tutaj kamerę cofania i czujniki do przodu i do tyłu. Też ciekawa sprawa, jak wjedziemy sobie w jakąś uliczkę, to ten samochód zapamiętuje tą drogę i chyba przez 50 metrów jest w stanie nam wycofać idealnie tą drogą, jaką wjechaliśmy. Tutaj się odpala samochód, dzynzelek, no to przed chwilą wam pokazałem, auto hold, tutaj wciśniemy. Aha, tutaj są asystenci, Iconic Sounds nawet, tutaj są, proszę bardzo, jakieś dodatkowe dźwięki, czyżby? Tutaj przyciski skrótowe. To jest tutaj też ta rolka z takiego jakby szkła. Nie wiem, czy to widać. Jest to przejrzyste. W ogóle tutaj za 3000 zł można jeszcze pakiet szklany dodatkowy domówić. No ale to wiadomo już. Jak ktoś będzie chciał, to zrobi. Tutaj tego nie ma. Ja bym też tego nie wziął na przykład. O, przeskakiwanie. Tutaj proszę, zmiana trybu. Ale tutaj jest trybów. Personal, Sport, Efficient, Expressive, Relax i Digital Art. To jest najdziwniejsze, bo samochód jest nam w stanie tutaj opowiadać w ogóle coś o sztuce, jakąś tam opowieść, czy wykład nawet, cholera wie. Taka trochę galeria sztuki na kołach. Galeria sztuki nowoczesnej oczywiście. To wszystko też tutaj się rusza. Jejku. Ja osobiście myślałem, że będzie tutaj podobnie jak w M3, jak testowałem. Testowałem już nowsze BM-ki, ale nie. To jest coś zupełnie innego. Tutaj zobaczcie, prędkościomierz na przykład. Panel sterowania klimatyzacją, no to nie, tutaj mamy fizyczne jakby, znaczy haptyczne przyciski, podgrzewanie przedniej i tylnej szyby. Tutaj widzę, aha, awaryjne. Tutaj regulacja nawiewów, ambienty, o teraz są nawet podświetlone. I tutaj właśnie reguluje się temperaturkę. Tu są też skróty. No, całych multimediów tutaj nie będę wam pokazywał, bo ten film będzie trwał po prostu za długo. Tu ogólnie jest tak, wiecie. O, całe menu, wszystkie funkcje, Apple CarPlay, Android Auto, Live Vehicle. Proszę, to chciałem wam pokazać. Średnie zużycie paliwa z ostatnich 1100 km, w ogóle to jest przebieg tego samochodu. Czekajcie, przebieg tego jest z tego samochodu fabryczny. No, 1150 km i tutaj od wybranego momentu 1080 km, 5,9 litra. Tyle ten samochód wpiernicza, naprawdę mało. Jest to świeżynka, był docierany, ale jeżdżąc spokojnie, normalnie, no to takie jest tutaj spalanie. 6 litrów przy 130 właściciel mówi pali. I zwróćcie uwagę, jest to miękka hybryda i z przejechanych 1000... O, włączyłem podgrzewanie kierownicy. Kierownica podgrzewana też tutaj została dobrana. Tania opcja, fajna. Fotele podgrzewane są akurat standardowo. 1080 km przejechane, z czego 173 km w trybie żeglowania, czy też po prostu na wyłączonym silniku. Ten samochód gaśnie nam w czasie jazdy. No miękka hybryda, sami wiecie co to jest. No i dobra, jakieś aplikacje pojazdu. My Modes, nie, chyba to można też sobie tutaj zmieniać na podstawie widgetów. Kurczę, szczerze, nie jest to aż tak super intuicyjny system, ale trzeba się do niego przyzwyczaić, myślę. No tutaj są takie główne po prostu ikonki. Proszę, panel klimatyzacji. To jest jakby taki dom, pulpit. No i dobra, myślę, że możemy zgasić. Tempomat aktywny, trzymanie w pasie ruchu i tak dalej. I w BMW 5 najnowszej generacji działa to naprawdę rewelacyjnie. BMW to pociągamy za wichajser 2 razy i pod maską rozsądek. Bazowa benzynka 2.0 turbo, jednostka B48, bardzo dobra jednostka, znamy ją z BMW G30, z tym, że nie wiem, nie jestem pewny, czy w G30 była już system miękkiej hybrydy, czy nie. Chyba był już pod koniec po lifcie. Oprócz tego silnika widziałem w konfiguratorze, że jeszcze mamy taką pionę dostępną, oczywiście elektryczną, jest to wtedy i5, ale też z 2-litrowym turbodieslem pod maską, 6
cylindrowym 3-litrowym turbodieslem. Mamy też hybrydę typu plug-in z 2-litrówką, hybrydę typu plug-in z 3-litrówką z B58. Znowu ksywka Mendoza. I tak, sam silnik spalinowy generuje nam tutaj 190 koni mechanicznych oraz 310 Nm, ale też tutaj jest taki elektryczny boosterek, który dodatkowo daje nam 18 koni oraz 200 Nm produkuje. Znaczy produkuje? Oferuje od siebie. Łączna moc i moment obrotowy tych dwóch silników w połączeniu no to 208 koni oraz 330 Nm. Tak jak wspomniałem, jest tutaj napęd na tył, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów ZF 8 HP. Auto waży 1800 kg. Ten silnik ma tutaj co robić, ale podobno według deklaracji producenta pierwszą setkę powinno osiągać w 7,5 sekundy. Całkiem spoko, jak na basówkę, na daily. A prędkość maksymalna według deklaracji producenta to 230 km na godzinę. No i co? Myślę, że to by było na tyle. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Ciekawe jak to będzie. I dobra, jesteśmy na miejscu, palimy maszynę i przy tym nie soundcheck, a test wyciszenia. No i tak to wygląda. Ten samochód jest naprawdę przyzwoicie wyciszony, mimo iż nie mamy tutaj klejonych szyb, nawet chyba nie wiem, czy są one dostępne, chyba nie są nawet dostępne w opcji, o dziwo. Tak samo jak nie ma tutaj w opcji zawieszenia pneumatycznego w nowej piątce, tylko jest zawieszenie z regulowanym stopniem sztywności, ale tutaj tego nie ma. Tutaj mamy normalnie, proszę bardzo. Ale gdy wrzucimy sobie tryb Sport, to proszę bardzo. No, jest tutaj takie podbicie, ale spoko. Patrzcie, E38 tutaj podjechała. O, przed nami będzie zawijać. No jest to mniejszy już samochód od piony. Proszę bardzo, też na próbę autostradową. Ok, to może tutaj zrobimy sobie spalanko, wykasujemy. Tutaj już nie będę grzebał w licznikach. Od wybranego momentu zresetuj wybrany moment i będziemy jechać. Od razu w trybie Sport pociśniemy. Tak jak mówiłem, ogólnie zużycie paliwa jest tutaj bardzo niskie. Nie wiem, czy w trybie Sport będzie nam się wyłączał samochód w czasie jazdy, czy nie będzie. Ale jak tak będziemy cisnąć w opór, no to w sumie 1800 kg. O, widzę tutaj koła też się skręcają, też się poruszają. Jak damy po długich, też to wszystko działa, jest ok. To działa, to działa, to działa. Możemy jechać. Dobra. No i dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Żartuję oczywiście, no co wy, kurczę, wy wszystko tak uwierzycie. No ograniczenie teraz mamy, nie trzeba deptać przecież, no. Muszę tutaj pochwalić asystenta jazdy, jakby półautonomicznej. Naprawdę działa on bardzo fajnie, prawie ciągle, ale to nie jest tak, że wtrynia on się nam w paradę, a faktycznie pomaga, przyjemnie się jedzie, nawet po mieście, jak mamy gdzieś skręcić, czy dojeżdżamy do ronda na przykład, to automatycznie nam auto przyhamowuje. Nawet jest tutaj coś takiego, że gdy na przykład do pracy jeździmy, jest jakiś parking, że otwieramy okno i musimy tam wyciągnąć sobie bilecik. Ten samochód jest w stanie to zapamiętać, pozycję według GPS-u i nam automatycznie w danym miejscu otwierać okno. Mądrala to jest. Dobra, ja tutaj ściągam kamerę, wiaterek. Teraz będzie lekko pod wiatr, lekko. Będzie BMW przypołowe. Ciemne BMW, Carbon Schwarz. O, tak to wygląda. Proszę bardzo. A chyba nie będzie kontroli. Nie będzie kontroli. Ciemny BMW 5, najnowsze G60 nie jest przypałowym autem. Za to na przykład Alfa Romeo jest. Proszę, nawet policjant wydziabane całe ręce. 12,7 zużycie paliwa. Jak obstawiacie 100-200? Tutaj proszę bardzo, patrzcie. Przytrzymam tak manetkę i mamy 10 sekund takiego boosta. Nie wiem, czy to działa, czy nie.
Ale ja to sobie wrzuciłem, jest odliczanie. 100-200 gdzieś tak 40 sekund. Tak przynajmniej mi się wydaje. No nie, tutaj było z góry, no to jest 20,5, minus 2,7% zjazd, także naprawdę grubo. Jak wciskałem gaz do dechy, to ciągle ten boost tutaj był. Będziemy z niego chyba korzystać. Myślę, że to jest taki EcoBoost. Tak to by zabrzmiało fordowsko, ale taki EcoBoost. Nie, z tego boosterka elektrycznego mi się wydaje, jest to taki, ten taki dopychacz. Pchamy. Nie, no przyjemnie, jedzie się maszyną. Śmieszne wyskalowanie licznika, jadę 170-180, to wydaje mi się, jakby był zamknięty prawie. Zwalniamy. Ale dość sztywna jest BM-a. I właściwie nie jest to jakaś taczka, ale jest tak, no taka w miarę sztywna, taka mięsista fajnie. Nawet nie uznałbym tego za wadę, ponieważ jest to BMW, więc troszeczkę tak tutaj powinno być, nie powinniśmy pływać. Tutaj sobie pociśniemy w trybie luźnego Ryszarda. Może sprawdzimy prędkości obrotowe, ale to damy sobie najwyższy bieg, 8. No, w trybie sport będzie redukować, ale dobra, damy radę. Tak jest 140 km na godzinę. No to mamy tutaj 2036 obrotów, 120. Ale przyjemnie tutaj jest. Fajnie tak się siedzi, fajnie. Duża ta kabina jakaś jest. Jest inaczej zupełnie niż w G30, ale mi jakoś ten cały polot i szyk i sznyt designerski pasuje. 120 to mamy 1780 obrotów i 90 jeszcze sprawdzimy. Ale tutaj nam hamuje silnikiem wyraźnie, tak? Pewnie doładowuje sobie baterię, coś tak mi to śmierdzi. 90 km, nie no, 100 km na godzinę. Tu już aż za niska prędkość, żeby 8 bieg wrzucić. Nawet nie wiem, czy 8 wejdzie przy 100. Wejdzie. No 1451. Czy zbadamy tutaj 100-200? Chyba trzeba będzie. To trzymamy ten buścik i dzida. Widzę, że on jest tak na 10 sekund, ale jak depniemy, no to dłużej jest nam w stanie trzymać. Szalony boost, tak to nazwiemy. Szalony boost. No, z minus 1% będzie chyba z górki, coś tak mi się wydaje. Minus 1,3. Po zapachu już to wyczułem. Nie no, żartuję. 23-29 100-200, proszę Państwa. Także takie 25-26 sekund myślę będzie na równi. No i tutaj będziemy się bujać tak na pół gwizdka w trybie nieluźnego Ryszarda, takiego słodkiego Tomka. Delikatnie będziemy się po prostu bujać coraz szybciej. Powoli będziemy się bujać. Zawsze mnie to śmieszy. Nie no, żebyście nie myśleli, że ja tutaj gaz do dechy trzymam. Teraz sobie depniemy do dechy. O. O 230 wpisane i pod wiaterek ciśniemy, także jest bujanka. Dobra, i hamujemy, bo przed nami wyprzedzanko. Tak się w zasadzie zastanawiam, bo gdy 100-200 sobie robimy, no to ten boost mamy. Ty, ja wcisnę ten boost w ogóle jak będziemy na V-Maxie lecieć. Zobaczymy, co się stanie. Średnie zużycie 14,5. Ale właśnie, robię 100-200, no i myślę, że tutaj silnik spalinowy i elektryczny ostro tam dają radę. A przy V-Maxie tak jakby chyba spalinowy tylko, no ale nie wiem. Kurczę, wiecie, no to jest 1800 kg maszyna, więc spróbujemy pocisnąć w drugą stronę. Nawet tutaj nie będę, szczerze mówiąc, próbował. Ale fajnie mi się tutaj, tak nowocześnie, aż tutaj bym sobie jakiś taki
muzykę alternatywną puścił. Patrzcie, patrzcie. BMA, a nie kusi tutaj wcale tak, żeby sobie jakąś wiksę puścić. Przykładowo DJ-a Hazela. DJ-a Hazela pozdrawiamy, tylko właśnie tutaj jest ta muzyka alternatywna mi w głowie. Jest to, kurczę, dziwne, inne, niepojęte. Nie no, tutaj widzę, że w trybie sport ogólnie samochód hamuje silnikiem, ale nie jest aktywne żeglowanie żadne, ani wyłączanie się jednostki i w sumie spoko. No chcemy tryb sport, no to będzie na sportowo. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. To jest w ogóle też ciekawe, że na polskim YouTubie są testy albo i5, albo 520D, a u mnie chyba będzie test, pierwszy taki w ogóle performance'owy test 520, ale i benzynowej z podstawowym silnikiem. No fajnie tak sobie zobaczyć, od czego zaczyna się w ogóle taka piąteczka, co nam oferuje z bazową jednostką pod maską, ale jest to wystarczające się. Ja bym tutaj jeździł w ogóle. Ja ostatnio jeżdżę sobie spokojnie, nawet A-klasy w ogóle nie wykorzystuję swojej. 420 koni, ale nie wykorzystuję. Ojejku. Petrolhead w ogóle się skończył strasznie. Ale soundcheck zrobił, nie odpuścił. No więc cholera wie, może jeszcze jest nadzieja z tym naszym Petrolheadem. 13,3 zużytko paliwa. To jest tak na poziomie diesla. Jeśli chodzi o segment E i próbę autostradową, to jest na poziomie diesla, jak tak deptamy. Ogólnie strasznie mało pali ten samochód. No i dobra, tutaj będziemy się bujać, ale też tak na pół gwizdka, bo już widzę na górce jest wyprzedzanie. Tu generalnie będziemy, tak by nie wiem, nabierać pędu i go utrzymać tylko trzeba. I damy buścior. Kurczę, czyżby był kaganiec na 230? No nie, no. Aż takiego numeru by chyba ci artyści tutaj z BMW nie dali, co? Tak, proszę Państwa. To jest kagańczyk, proszę. Możemy sobie wyższe biegi nawet wrzucać. Pyk. Przy prędkości maksymalnej 3439 obrotów. No i co? Co tutaj jeszcze? 14,5 litra średnie zużycie paliwa. Może jeszcze raz 100-200 w tą stronę? No dobra, z 80 i dzida. I buścior. Dziwny jest ten buścior. Też taka dusza artysty to musiała wymyśleć. Dobra, lekko było pod górkę, teraz lekko z górki, później będzie znowu lekko pod górkę, no. Dajesz BM-eczka. No minus 0,5% i 26,47. No, coś takiego. Dobra. I nie ma co tutaj dalej deptać. 14,5 litra średnie zużycie utrzymane. Teraz wolniej zacznie zaraz spadać. O, 14,4 i tak dalej. Jest to bardzo fajny samochód, ale kurczę, że to jest następca G30. Jakby tak znaczki pozakrywać, ciężko by było to powiedzieć. Ciężko by było to w ogóle jakby odczuć. Okej, mamy obszerną limuzynę, naprawdę nowoczesną, spoko wyposażoną, fajnie, bardzo skonfigurowaną, bo tak myślę w sam raz, auto bardzo okazałe, ale gdy tak patrzymy na to wszystko z zewnątrz i wewnątrz, wcześniej to naprawdę było takie ostre ciśnięcie bawarskiej białej kiełbasy, aż tu kurczę jakby do pokoju taki świrnięty malarz wszedł i zaczął pędzlem jeszcze do tej kiełbasy wymachiwać. Ja wiem, że tu będzie hejt zaraz na te tablety, że nie można podziwiać, jak się porusza analogowa wskazówka. Kurczę, to czemu w ogłoszeniach, jak się pojawiają nowsze auta, które mają do wyboru ekran LCD i analogowe liczniki, to czemu kurczę wszyscy te LCD wybierają, a wy nie kupicie z tych z analogami? No i z tą zagwozdką was zostawiam.
Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten film, ta cała próba autoserowa wam się niesamowicie wszystko podobało. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.